W dzisiejszym odcinku kontynuuję zwiedzanie Petersburga, ale tym razem nie jestem już sam. Towarzyszy mi mój brat Paweł oraz nasz dobry znajomy, też Paweł. Razem przejedziemy się po mieście, zajrzymy w ciekawe miejsca i poczujemy klimat tego niezwykłego miasta. No tego jeszcze nie widziałem na stołówkach, że można było wódę brać do obiadu. Przy okazji przetestujemy też znane sieciówki, które niby wycofały się z Rosji, jak McDonald's czy KFC, ale w praktyce wciąż działają pod zmienionymi nazwami. Sprawdzimy, czy mimo zmiany logo, smaki i jakość jedzenia pozostały takie same. Głównym sponsorem odcinka jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika. Siemanko, w kolejnym odcinku. Jestem z ekipą, także zaczynamy wesołe zwiedzanie. Dzisiaj będziemy musieli przeprowadzić testy McDonalda, KFC, Burger Kinga, tylko zmienione nazwy. Ale zobaczymy, czy tylko nazwy zmienili, a jedzenie jest to samo, czy się zmieniło dużo więcej. Zobaczymy, co będzie jutro po takim miksie. Dokładnie tak. Czas operacyjny, mamy 5 minut do zamknięcia. Ciekawe, czy nas wpuszczą w ogóle. Szkoda by było, jakby nie wpuścili. Co, Paweł? Mam powiedzieć kulturalnie? Nie przeklinaj. Mają rozmiar. No, 17 000 metrów małych kamyczków ułożone. Nieźle, co? Jak mnie to w ogóle malowali tak wysoko? Nie mogła. Tak jest dali radę, ale komu się to chciało układać po kamyczku? To jest niemożliwe. No, pomyśl teraz. Nikt by się tego nie układał. Chłopaki już dzisiaj poznali pierwszego Rosjanina na... Trzeciego Pawła. Ja też Paweł. Ja też Paweł. No bo tak, jak masz na imię? Paweł. Co? Ja też Paweł. A on mówi, a on też Paweł. Ty Paweł. Tylko, że jeden tak dobrze wstawiony. Jeden lekko pijany. No, ale bardzo mili. Bardzo mili, nie wiemy co by nam mówił w ogóle, nie mam pojęcia, ale gada se czas. No, tylko wystarczy mówić, da. Nie, mówimy nie pani Maju, a ten dalej. Ważne, że mógł się wygadać, chłopak. Paweł bujanka jak u siebie. Do babuszki na obiad, na bufecik przyszedłem. Wygląda bardzo smacznie, bardzo tanio. Właśnie zauważyliśmy, że tu są można nawet 50 wody do obiadu kupić. Nie 50 to jest mało, to szklane trzeba przychodzi 50. 50 to nie ma co podchodzić nawet. Patrzcie to, normalnie tam jest woda, kieliszki, co można kupić do obiadu. Tutaj tak samo. No tego jeszcze nie widziałem na stołówkach, że można było wódę brać do obiadu. Żeby na... Tak się sobie już 50 zaleci. Obiadek za 50 zł w sumie wyszło, czy 55. Rapciarze pewnie. Na bank! Ale świr. Amerykański kask, amerykańska nuta i se leci. No i dobra, idziemy do góry. To chyba 260 schodów. Widziałem właśnie zobaczyć, tak jak wam wczoraj mówiłem, na ten widok. Z tego, jak to się nazywa? Sobór Izaka. Nie było źle, wam powiem. Szczerze. Ale będzie widoczek. Co? Niebieskie jest fajne. Jakie niebieskie? No tam. No, tam jeszcze nie byłem, możemy tam pojechać jutro. Czekajcie, przybliżę wam. O to chodzi. Wejście na górę kosztowało 500 rubli. O, Lambo stoi na 2 Lambo, no.
Dobra, jak mam być szczery, na górę nie warto wchodzić. Ani trochę. Zdecydowanie ładniej jest w środku. A cena no, podobna. Tu kosztowało 500, do środka 600 rubli. No dzisiaj też wygląda dużo lepiej. Pewnie na weekend imprezka będzie. Mało, czy to czas, żebyście powiedzieli historię z przejścia granicznego? O, dobra. To było tak. Przywiózł nas chłopak na granicę. Pozdrawiamy go i dziękujemy. O 4:30 rano, nie? Mówimy tak, a przejdziemy sobie sami granicę, później weźmiemy taksówkę, pojedziemy na lotnisko. No. Podchodzimy pod granicę, Paweł mówi, co, jak ja was nigdzie nie wpuszczę, nie ma takiej opcji nawet. To trzeba samochodem przejechać. Stójcie sobie tam dalej koło toi i łapcie jakiś samochód, żeby was przewiózł. Ja mówię, ja pierdolę, to nas o 4 rano przewiezie, nie? Jeszcze z takimi ryjami. Paweł mówi tak, Paweł, ty ich zatrzymuj, bo z moim ryjem się nigdy nie zatrzyma. No i przejechały ze 4 auta, niemieckie blachy, ludzie się w drugą stronę patrzyły oczywiście, ja nikt się nie zatrzymał. Patrzymy, jedzie autokar na ruskich blachach, to wyskoczyliśmy na drogę, żeby się zatrzymał. Zagadaliśmy z nim, żeby nas przewiózł przez granicę. Mówi, dobra, chodźcie, nie? Wjeżdżamy do autobusu, same ruski, stare baby, same ruskie, takie, wszyscy na nas rok, jakby nas chcieli zabić. Mówimy, dobra, idziemy. No i... Ale pomocni byli. No, ale przeszliśmy przez normalnie, nawet nam nie zadali pytania, po co my to w ogóle jesteśmy. Nawet na wizę nie popatrzyli. Nawet na wizę nie popatrzyli, żeśmy przeszli jak przez polską granicę, nie? Naprawdę. No. A tak to by było, a jak czepali obok nas auto, to nie wiem, normalnie nawet uszczelki sprawdzali, wszystko. Wy mieliście farta takiego z tą A granicą, myśmy że szok. przeszli i nawet nie zadali jednego pytania. Bagaże Nic. tak samo, nie? Bagaże nawet nie patrzyli, nic nie patrzyli, no nic. Nie no, to, że oni wam wiz nie sprawdzili, to dla mnie to jest hit w ale ogóle. nam nie sprawdzili, nic. A to dlatego, żebyście w rosyjskim autokarze. do siebie, nie? Także też nam przyszedł, dzwońcie do Władka przed przejściem. No, tak. że będziecie... Ale nie, ale najlepsze było to, jak myśl, że o 4 rano mamy złapać jakieś auto, żeby nas wzięło, a było 13 stopni, a my w bluzach. Elegancko. Od razu się załamałem. Ale później Paweł poprawił humor. Paweł, trzeci. Trzeci Paweł. Trzeci Paweł. Ja też, Cześć Paweł. A pół to od niego tak targało, że koniec. Mocno. I nawet nie zaprosił na kieliszkę. Nic. Zero gościnności. Ale tutaj widzisz, Paweł, tu wódka się leje nawet nawet w tym. Na stołówce. Na stołówce. Może wody polać przy kasie. Ej, nie no, to mnie rozwaliło, naprawdę. I to nie jeden rodzaj, to może 10 rodzajów wody. Jak w dobrym barze. No i dzisiaj pogoda troszkę gorsza. Ale to nie nic. Chłopaki jeszcze śpią, ja idę po kawkę. Bo już nie śpię dość długo. I później pójdziemy sobie na śniadanie i pójdziemy na ten autobus. Będziemy autobusem zwiedzać. Patrzcie to. Kościół, jak zrobili jak z tych memów. Jak zagląda. No to moi drodzy, teraz pójdziemy do restauracji Rostik, która jeszcze do 2022 roku, do października, nazywała się KFC. 1100 lokali zostało sprzedanych nowej korporacji, która zmieniła nazwę, ale zachowała ten sam personel, zachowała to same menu i praktycznie to jest to samo, tylko pod inną nazwą, ale żebyście wiedzieli, że oryginalny KFC nie ma żadnych praw do tych restauracji, ponieważ przejęli ludzie stąd. I dodatkowo zastrzegli sobie to, że te lokale już nigdy nie zostaną odzyskane. Powiedzieli, że po prostu przez to, że się wycofali, nie będzie już więcej KFC, tylko zostaje Rostik. A co do McDonalda? McDonald też oczywiście sprzedał w 2022 roku. Są dwie nazwy. Wkusno i toczka, czyli smaczne i kropka. 880 lokali teraz działa tutaj. McDonald's za to na 15 lat. Wyszedł stąd po prostu, ale mają tak, że za 15 lat mogą wrócić. W przeciwieństwie do KFC, z tego co wyczytałem. Nie wiem, ile w tym prawdy. No i tam oczywiście też pójdziemy. Ja na przykład w tym Rostik już jadłem. Wiemy jak jest. Chłopaki spróbują i opowiemy. Do McDonalda też później pójdziemy. Dodatkowo Subway działa normalnie.
Burger King działa normalnie. Także tak naprawdę tylko dwie marki wyszły. Tylko McDonald's i KFC. No i macie. Rostik zamiast KFC. Wszystko jest to samo, totalnie. Ten rosyjski. Wszystko jest to samo. Daj burgera. Co? No to no, tego jadłem. No ale patrz, jak burgery. Są to nowe, ale to też wszystko jest. Wszystko. To są burgery bez tego, co to mówię? No. Wszystko jest to samo i jakie tanie. Po 200 to masz 9 zł za burgera. Baskety. Frytki smakują identycznie. Centralnie. No dobra, to zamawiamy. Trzeba parę rzeczy zamówić. No to jakieś takie małe, nie? Co nie, ja bym spróbował. Na pewno musimy wziąć takie, jak się zawsze bierze. Jak on się nazywa? Tego, co zawsze bierzemy. A jest to burger? Dobra, moi drodzy. Polędwiczki. Do tego mamy kurczaka, niestety nie mają tu ostrego, tylko jest taki. Chicken wingsy. Wygląda to samo, chociaż polędwiczki są takie dalej słoje, nie? Nie, to same. O, pamiętajcie, że jeszcze nawet KFC w różnych krajach smakuje różnie. Moim zdaniem polędwiczki najlepsze na świecie są w Polsce. Polsce nie wiem. No. Mamy takiego burgera. Ale to smakuje tak samo jak w Polsce. Tutaj mamy coś takiego jak Zinger. Nie, trochę inny chyba. To nie jest Zinger, to jest innego. Ale dobry. Stripsy. Identyczna. To też praktycznie inny. Też, no. Może to nam dał z tym kurczakiem nieostrym, dlatego to smakuje inaczej. Jeszcze kanapka, to są dwa mięsa bez bułki. Dla mnie to jest to samo. Także test Rostik przeprowadzony. To samo. Totalnie. Idziemy się przyjechać metrem. Podobno bardzo ładne stacje są. To nie aż tak piękne jak w Moskwie. Tam oczywiście też będziemy wam pokażemy, ale tutaj podobno też jest fajnie. I tu jest najgłębsze metro na świecie. Tak wyglądają bilety na metro. Takie monety. I się dorzuca. Ogólnie w Petersburgu macie 5 linii metra, długości 129 km. 73 stacje, a ma być docelowo 126. Właśnie, jak tu się jedzie w dół i się jedzie. Paweł, dawaj ślizga. Na murek jajca. 2 miliony ludzi dziennie jeździ metrem tutaj. O, ale przemiał mają. Paweł mówi, jak to wchodzi, mówi, patrzcie jaki przemiał, ile ludzi, cały czas jeden za drugim. No i to widać już teraz. No, tu jest najgłębsza stacja metra na ziemi, 86 metrów pod ziemią, a przeważnie są od 60 do 80 metrów. 3 minuty się jedzie schodami w dół. Ja zobaczyć co jakieś linie metra, chociaż... O, to jest jakaś 1955, ale to jest nie, to jest kit, bo tu 1960 od. Zaczęli Chyba, że w 55 zaczęli może, no. No i przez przypadek wyjechaliśmy, znaczy wyszliśmy z metra tej cerkwi, przy której wczoraj przejeżdżaliśmy, jak z lotniska wracaliśmy. Patrzcie te autobusy. Takim to się jeździło pierwsze dwie klasy do technikum codziennie. A ten to już jest w ogóle, no ten to jest inne pokolenie. A to w Polsce chyba takie autobusy nie W Polsce chyba takich nie było, no. A może były, ale dajcie znać w komentarzach, czy były takie autobusy w Polsce. Bo u nas w mieście to na pewno nie. No i dobra. Idziemy brać autobus i ruszamy. Zaraz się dowiemy ile kosztuje. Dobra, jesteśmy w autobusie.
Ła! Nareszcie, że on mówił, że to tutaj po tej stronie będzie mówił tylko po rosyjsku, musimy się przesiąść zawsze na drugą stronę. Ale przecież tu się wkłada słuchawki i sam pierdolę. No to, ale z drugiej strony, żeby po rosyjsku nam gadało tylko. A w ogóle najlepsze było to, patrzcie to. Cena 2100 na bilecie, o Poliaki, to 3000. Nie, 3000. Ten hachmęciarz na bank nam wcisnął takie bilety. On nas na banku szukał. Na 100%. Na 100%. Poliaki to 3000. Jeszcze chamsko przekreślił, było 200 napisane. 3. No przyrobił po tysiaku na każdym z nas. No i wypłata na dzisiaj już zrobiona. No idziemy teraz do sklepu, bo za 10 minut dopiero odjeżdża. A w ogóle zauważyliśmy jaki błąd popełniliśmy. Bo w sumie tak jak idzie ta czerwona linia, no to my wczoraj wszystko już widzieliśmy. Ale zrobimy tak, że po prostu się przesiądziemy na inną linię, na zieloną i pojedziemy na drugą stronę rzeki. Powinno być ok. Zobaczymy. I tak jest taka pogoda, że nic lepszego nie mamy do roboty. Będziemy w autobusie siedzieć i zwiedzać. Później ma się poprawić, także jeszcze nie wszystko stracone, ale nie wygląda na to. Площадь, разлеялись еще с десяток ее тайн. Если у вас есть время, найдите на площади изображение черного квадрата. Tutaj wjeżdżamy teraz akurat do mostu, który jest normalnie zwodzony. Wieczorami go podnoszą. Można sobie kupić taki rejs, ale teraz w takiej pogodzie to nie ma sensu. Ledwo wstałem na sekundę z piękna, a tu gościu od razu cyk mi wbita na siedzenie. Bez litości. Nie no, dzisiaj to po prostu jak tak pada, to jest... nie jest przyjemne. Marta miałem, że zobaczyłem tą ładną pogodę. Chciałby też sobie widzieć. Wczoraj też było spoko, no. Rejsu nie zrobimy dzisiaj, to jest szkoda. Chociaż możemy takim barem i restauracją zrobić. I jeszcze zjemy coś. Jadąc przez Petersburg, mijamy dziesiątki zabytków i atrakcji, które opowiadają historię tego niezwykłego miasta. Jedną z nich jest imponujące Muzeum Artylerii, położone tuż obok twierdzy Pietropawłowskiej. To miejsce przyciąga nie tylko pasjonatów militariów, ale każdego, kto interesuje się historią Rosji. Na zewnątrz można zobaczyć dziesiątki dział, czołgów i rakiet, a w środku ogromną kolekcję broni, mundurów i dokumentów. To jedno z największych tego typu muzeów na świecie i zdecydowanie warto je odwiedzić. Jadąc przez Petersburg tym charakterystycznym czerwonym autobusem, można poczuć, jak historia tego miasta żyje na każdym kroku. Za oknem przesuwają się eleganckie pałace, monumentalne cerkwie i mosty, które pamiętają czasy carów. Mijamy tętniące życiem place, spokojne nabrzeża Newy i uliczki, które skrywają wiele tajemnic. Każdy zakręt, każdy przystanek to kolejna opowieść. O kulturze, o przemianach, o ludziach. To nie jest zwykła wycieczka, to podróż w czasie, która pozwala lepiej zrozumieć duszę tego miasta. Wystarczy usiąść, wyciszyć się i dać się ponieść temu niezwykłemu rytmowi Petersburga. O, możecie zobaczyć na przykład Burger King. Normalnie. Żadnej nazwy nie zmienił. Jest jak jest. Subway to samo. Jest jak jest. A teraz właśnie idziemy do wkusno, czyli do smaczne.
I potestujemy McDonalda. Chłopaki są na maksa zadowoleni, że przyjechali, chcieli zjeść sobie dobre rosyjskie jedzenie, pojeść, a tak, KFC, McDonald's. Same pyszności. To jeszcze nie koniec dzisiaj. No ale to nas pójdziemy na jakiś barsk. To nie dzisiaj. No, na szczęście przestało padać, ale zimno jest. Paweł, ready? Always. Tu jest znak. Nie ma M, tylko jest takie coś. Cheeseburger. Wszystko będzie to samo. Jest Big Mac? No jasne, tutaj. Big Maca weźmiemy frytki, weźmiemy cheese'a oczywiście, żeby spróbować. Co jeszcze jest takiego, co musimy spróbować? Fryty. McLary to Paweł drugi, wiadomo. Cheeseburger kosztuje 2 zł, coś trochę ponad. Dzisiaj, nie, to już to dzień. Aha, to są dni tygodnia. A dzisiaj mamy wtorek. McFlary na promocji. No nie. Czemu? Aha, nie. Aha, to dniami, to Coca-Cola. No tak. Ojej, ale się trafiło kola. Niestety, dobra. Tutaj wszystkie kanapki. Wzięliśmy sobie cheese'a, Big Maca, to, frytki. Będziemy testować. Пожалуйста. 781, ваш денежка его. Пожалуйста. Спасибо. Присаживайтесь. Здравствуйте. Restauracja wygląda identycznie. Obecnie w Rosji jest 885 takich restauracji. Powiem wam, że w Sankt Petersburgu wcale za dużo ich nie ma, szczerze mówiąc. Myśleliśmy, że będą na każdym kroku, a dość kawałek trzeba i a ta kolejna taka to już w ogóle była jeszcze dużo dalej. No na pewno tych podróbek. To może dla nas? Nie. KFC jest na pewno więcej. Ale dziwi mnie, że tak naprawdę te marki wyszły. Teraz sobie sprawdzę jeszcze, jakie zrezygnowały tutaj. Bo McDonald's zrezygnował w maju 2022 albo 3, czekajcie. 2, no dobrze. 2, no a w czerwcu już kupił je ktoś i przejął to. Sprawdziłem sobie jeszcze teraz, jakie walki takie spożywcze wycofały się stąd. No to jest napisane, że McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi i właśnie nie widziałem. Znaczy piłem już tu Coca-Colę, to już wraca chyba pomału, ale w większości jest zastąpiona inną Coca-Colą. Danone, Carlsberg, Heineken. No Starbucksa nie ma, było Stars Coffee z podobnym znaczkiem do Starbucksa. W McDonaldzie to jesteśmy teraz. KFC byliśmy. Tą Coca-Colę to wam dziś też pokażę, jak będziemy w sklepie, jak wygląda. Co jest jeszcze ciekawe, że Rosja, przez to, że oni się wycofali stąd, wcale już nie jest chętna, żeby wracali z powrotem. Że to będzie cena do zapłacenia, jeśli zagraniczne marki będą chciały znowu sprzedawać tutaj w Rosji. Dobra, moi drodzy, mamy tak. Widziałem. Tutaj mamy coś, co się rozpadło. To nasz Big Mac. Paweł, próbuj. Paweł, testerze, próbuj. Fryty jak? Fryty identą. Ale dobra. Big Mac wygląda tak samo. Sos ten sam czy nie? No, dobra. Tak? No, na bankę. To samo, co? Pablo? Jestem podwójny. Ty masz rację, masz 4 mięsami. Kto bogatemu zabroni? Bitcoin stoi dobrze, to można sobie pozwolić. Nie wziąłeś tego loda w końcu? Weźmiemy teraz. A dla mnie to jest ta kanapka z tym, ja cisa zacznę. Ja ogólnie nie lubię McDonalda. Jem to tylko na potrzeby filmu. Ogólnie zdrowa żywność, dieta Idento. Dobra, Paweł, następna kanapka. McRoyal, niby. McRoyal, to? No. Smakuje podobnie? No, tak zaczęłam. Jak twoja? Bardzo dobre. Tak samo. No do góry jest ten sam. To bardzo nada, to Tak. jasne. No. Teraz mam jakiś przebłysk. To nie są dwie nazwy, tylko to się nazywa Smaczne i kropka. Tak się nazywa. Ja nie wiem co ja tu w ogóle myślałem, przecież są dwie nazwy. Wasno i toczka. Dokładnie tak. Wasno i toczka. Krasna zatoczka. Jak Paweł wcześniej powiedział na to, jaja? Super gej jakoś. Sorry. Jaja. G powiedziałem. Super G jaja.
Był blisko, był blisko. Nie no, Paweł, to było całkiem, no prawie nazwa... Ja nie umiem tego jakoś francuskiego. francuskiego. Ja nie byłem ani w tej... Ty nie jesteś Le Roch. Ja nie jestem Leroy, ani nie byłem w tej... we francuskiej, jak to się nazywa. Tam gdzie był... Legia to się nazywa. Także francuskiego nie... Jak ten sławny z Polski? Moi drodzy, sponsorem tego odcinka jest marka SFD, marka, która wspiera mnie praktycznie od samego początku kanału, także bardzo serdecznie dziękuję. Na hasło Wojownik 10 macie zniżkę 10% i bardzo serdecznie polecam Wam suplementy Wojownika ze względu na to, że są naprawdę dobre, działają i Wam się spodobają. To są suplementy, które może być każdy, nie musisz być sportowcem, nie musisz być fighterem, nie musisz chodzić na siłownię. To są suplementy po prostu do lepszego życia, także serdecznie polecam SFD. Test przeprowadzony i To samo. to samo. Totalnie to samo. Myślę, że już nie ma co dostawać nic więcej, tylko zjeść coś normalnego. No, teraz jest czas, żeby stestować barszcz i pierogi. To stestować, a nie ten syf. Ja teraz sobie odpocznę właśnie, bo chcemy wieczorem wyjść, żeby wieczorem zobaczyć jeszcze miasto. No, jutro już wylatujemy, także trzeba jeszcze dzisiaj skorzystać. A no, nikt z nas wieczorem nie widział go jeszcze, bo to jest tak długo jasno. Praktycznie cały czas. Także będziemy musieli to jakoś przetrzymać. Jakbyśmy teraz próbowali do wieczora zostać na mieście, to nawet nie ma żadnych szans, żebyśmy wytrzymali. Patrzcie to. Jeszcze nie widziałem tego samochodu normalnie tak na żywo. To Tesla jest. Ale jaja ty. Tu możesz skana zrobić z przodu na łapce. Tutaj ma QR kod na masce. No nie, no takiej Tesli to jeszcze nie widziałem. Patrz, ma ten, tak? Ma... Ale tu ma kapcie, kurwa, 22. To mocna akcja. Tutaj nas jeszcze nie było. Miało się przejaśniać. Wygląda coraz gorzej. No i dobra, moi drodzy, koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że go oglądaliście. Seria z chłopakami właśnie się zaczęła. Zwiedzimy troszkę razem. Pojeździmy po Rosji, będzie Czeczenia, będzie Dagestan, później będziemy do Azerbejdżanu, do Armenii, do Gruzji. Po drodze jeszcze będzie Uzbekistan. Będzie naprawdę co oglądać, także pamiętajcie, żeby śledzić na bieżąco kanał Podróże Wojownika. Pamiętajcie, że moim celem na ten rok jest zdobycie 1 000 000 subskrypcji i odebranie złotego znaczka od YouTube, złotego przycisku. Także jeśli chcecie, możecie mi w tym pomóc, jeśli doceniacie moją pracę, zostawcie subskrypcję. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek.